Cześć, witam Was w naszym kolejnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału. Więc dzisiaj zajmiemy się tworzeniem ścian murowanych, rdzeni. Zobaczymy, jak nam z tym pójdzie. W pierwszej kolejności jeszcze na widoku 3D chciałbym ukryć te poziomy, ponieważ troszkę mi zaczynają przeszkadzać, więc zaznaczam je sobie. Ukryj w widoku element. Ok. I z takim widokiem 3D będziemy sobie kontynuować nasze prace, więc wróćmy na poziom 0. Zaznaczę ścianę żelbetową, CS, utwórz podobne. Chciałbym utworzyć jeszcze taki fragment ściany w tym miejscu, który będzie oddalony na 70. Tu powiedzmy po 50, 120. Sobie zmierzymy DI. Tutaj mamy 62 cm, tu 58, więc muszę przesunąć tą ściankę o 2 cm w dół. OK. Albo wiecie co, nawet ją dotkniemy sobie w ten sposób i też będzie w porządku. Dobra, poziom 0 wracamy. Aby wstawić rdzeń, czyli słup konstrukcyjny, wybieram skrót z klawiatury CL, Celina Lucian. Edytuj typ, powiel, rdzeń żelbetowy. Będzie 24 na 24 cm. Zmienimy B. Zmienimy H. Jak widzicie, zapiszę nasz projekt. Nasz słup również możemy wstawiać jak i ścianę na głębokość lub wysokość. My chcielibyśmy go wstawiać na wysokość i powiedzmy, że w pierwszej kolejności niech to będzie do poziomu plus 2,96. Więc teraz w odległości 2,70 pierwszy, drugi w odległości od tej osi o 60. Mamy nasz narożnik. Przejdźmy teraz do, może usztywnimy sobie aż przesadnie ten fragment, ale to zaraz jeszcze sobie ustawimy. Tu będziemy mieli 4, kolejne 4 i w narożniku po jednym. To sobie złapiemy jakąś ścianą, to też. Zróbmy sobie tutaj jakieś usztywnienie w tym narożniku. W tym. I powiedzmy, że jesteśmy zadowoleni. Na pierwszy rzut oka jeszcze tylko przesuniemy sobie ten rdzeń tak, aby był, a może nawet w środku tej osi. Albo nie, bo tutaj i tak mamy ścianę żelbetową, więc przesuńmy go tylko delikatnie bliżej tego, tak żebym tu mógł wydzielić spokojnie później jakieś pomieszczenie. Zobaczymy, jak nam to pójdzie, najwyżej będziemy tym manewrować. No co to? Tak prezentują się nasze wstępnie rozłożone rdzenie. Wypełnijmy przestrzenie pomiędzy nimi ścianą murowaną. Następnie będziemy wojować ze wstawieniem otworów, belek i wieńcy. No to co? Poziom 0, WA, skrót, żeby tworzyć ścianę. Wybieramy ścianę murowaną, zmienimy jej, powielimy i zmienimy jej grubość na 24. Dwójeczkę zmarzemy. Jak widzicie, materiał jest już ustawiony na silikat. I teraz co? Pamiętajmy, żeby zostawić to odsunięcie minus 18. I na chwilę obecną zmienimy specjalnie stan połączenia z zezwól na nie zezwalaj w tym miejscu. Przez to ściany w narożnikach nie będą nam się chciały przewijać przez słupa i nie będą się chciały dołączać. Jak widzicie, szraf ustawiony, działa, więc teraz wypełniamy pomiędzy naszymi rdzeniami i pewnie zobaczycie to w przyspieszonym tempie. OK, i teraz w kilku miejscach chcielibyśmy jednak, aby nasze ściany się łączyły, po to, żebyśmy nie mieli tutaj takiej dodatkowej oto linii. Więc co? Zaznaczam taką pojedynczą ścianę i tą literkę T zmieniam na zezwól na połączenie. Więc już nie mamy przeciętej ściany naszą linią. Zmienimy to w tych kilku miejscach. Gdybyście nie chcieli, bo domyślnie możecie mieć nieustawione tutaj rzeczy, gdybyście nie chcieli, aby
program czasem podświetlał Wam te stropy, to tutaj trzeba zabronić mu wybierz elementy według powierzchni. Wtedy będziemy tego mogli spokojnie unikać. Ja zawsze wolę mieć to włączone, żeby jakby nagle mi naszła potrzeba kliknięcia w strop, to żebym miał taką możliwość. OK. No i nasz narożnik. TR, przytnij wydłuż do narożnika. Popatrzmy w 3D. Nasze ściany wstępnie są już wstawione. I co teraz? Teraz zabralibyśmy się może za pewne modyfikacje, ponieważ chciałbym, aby ta część naszego domku była troszkę wyższa niż pozostała, ale nad nią nie będzie już na przykład poziomu wyżej, więc chciałbym, żeby tutaj rzędna tego kończyła się na 3,60, więc z kontrolem zaznaczam sobie poszczególne te elementy, te ściany. Cały ten układ w tym miejscu podniesiemy do, albo nie, bez tych ścian na razie. Podnieśmy go do poziomu 360. I teraz tak, skoro na tej części będzie strop, który jest niżej, to tutaj będziemy potrzebować wstawić belkę, tu też. Zastanawiam się jeszcze chwilkę, jak rozwiązać sobie tą sytuację, ale myślę, że tutaj przykryjemy to stropem, a później wyjdziemy już normalnie wyżej ścianą, więc zostawimy to tak, jak wygląda. A pomiędzy tą ścianą a tą rozepniemy sobie też beleczkę. W sumie te ściany moglibyśmy obniżyć. Tak też zrobimy. OK. Nasze rdzenie podniesiemy natomiast te dwa do też poziomu plus 3,60. OK. Ściany murowane wstawione, rdzenie wstawione. Wstawmy jeszcze tutaj te nasze belki. Więc co? Przejdźmy na poziom może plus 2,96. Ustawmy wysoki poziom szczegółowości, spójne kolory. Wybierając skrót z klawiatury BM, Barbara Marcin, przechodzę do tworzenia belki. Znajdę to również w zakładce konstrukcja, belka. Wybiorę sobie belkę żelbetową, edytuj typ, powiel. Będzie to belka i wymiary tej belki. Najpierw jej szerokość, czyli 24 na, jeśli dobrze szybko liczę, to będzie to 46 cm. Najwyżej będziemy edytować, nie boimy się tego. 24, 46 i teraz gdzieś w przestrzeni sprawdźmy na razie płaszczyznę umieszczenia, poziom plus 2,96. OK, gdzieś je umieszczę, pewnie dostanę komunikat, że ich nie widzę. O, jednak jest inaczej. Jak widzimy, one są gdzieś w podrysie, bo patrzymy sobie, mamy włączony podrys. Jakbym go wyłączył, to już naszych belek nie widzę, więc nie mogę ich wybrać, ponieważ nie mam elementów podrysu. Teraz już mogę, więc zawsze zwracajcie uwagę, jeśli nie można czegoś wybrać, to patrzmy w to miejsce. Ale ja lubię pracować na widoku 3D, więc pobawimy się troszkę na tym widoku. Sprawdźmy za pomocą narzędzia EL, jakie tu są rzędne. 296, 250. Tu mamy 278, na to przyjdzie nam strop 18 cm, czyli 296 to powinien być spód belki. I popatrzmy, co mamy przy belkach. Możemy wyrównać położenie geometrii. Wyrównanie Z, góra. Jeśli zmienimy na dół, to będzie oznaczało, że dół naszych belek to będzie poziom plus 2,96. EL. Sprawdźmy, czy tak się stało. Tak się stało. Następnie za pomocą narzędzia wyrównaj, skrót z klawiatury AL, przełączam się tabulacją do tego lica. Chciałbym wyrównać to lice. Do tego lica, to lico. Posługuję się tutaj klawiszem Tab. OK. No to teraz co? Może chciałbym to wyrównać do narożnika przytnij wydłuż.
Teraz przytnij, wydłuż, ale pojedynczy element. Mamy nasze belki. Jeszcze co tu zauważamy, to jeszcze jeden manewr. Ponieważ na ścianę murowaną przyjdzie wieniec, to jej odsunięcie nie może wynosić minus 18. Powiedzmy, że nasze wymiary wieńca to będzie 24 szerokość, wysokość dajmy też 24, czyli musimy poodsuwać nasze ściany wszystkie o 24 zewnętrzne, czyli minus 24. No i co zrobić w takim przypadku, kiedy tu mamy jedną długą ścianę? Pamiętamy skrót z klawiatury SL, podziel element, następnie za pomocą narzędzia Trim przytnij, wydłuż, zmienimy odsunięcie na minus 24. Pamiętamy, że pewnie chodzi o to, żebyśmy mogli na poziomie 0 sobie nad tym popracować. Mamy nie zezwalaj na połączenie, więc zezwolimy. Odsuniemy, odłączymy elementy TR i teraz już powinno być wszystko w porządku. Widok 3D. Bardzo polecam Wam opanować pracę na widoku 3D. Dużo szybciej nam to wtedy będzie jeszcze szło. I jak widzicie, poradziliśmy sobie z tym problemem. Ok, tu mamy po te 24 odsunięte. Tu również. I te też tylko od poziomu wyżej. No dobrze, to skoro stawiliśmy sobie naszą taką belkę, to zróbmy teraz to samo z wieńcem. Popatrzcie, będę pracował w widoku 3D. Zaznaczyłem belkę, CS, utwórz podobne, edytuj typ, powiel, nazwę to wieniec, 24 na 24 cm. Płaszczyzna umieszczania, wybierzmy poziom plus 3,60 na sam początek. Narysujemy kilka tych fragmentów, wyrównamy je sobie później. Więc poziom 3,60 zakończony. Musimy zmienić na plus 2,96. Rysujemy ponownie kilka fragmentów. Ja zawsze lubię narysować sobie gdzieś obok, później przestawić. Dobra. No i co? Widzimy, że nasze wszystkie belki są dużo wyżej. Pamiętamy o tym, że zmienialiśmy wcześniej belkom ich położenie Z, więc teraz wybierzmy tak, aby położenie Z tych belek nie było uzależnione od dołu, tylko od góry tych belek. Sprawdźmy rzędne. Górna rzędna powinna być 2,96 i 3,60. Wszystko się zgadza. Teraz wyrównujemy. Więc pewnie oglądacie to w przyspieszonym tempie. Za pomocą tabu wybieram poszczególne płaszczyzny. Jak widzicie, zapomniałem sobie o tym małym fragmencie w tym miejscu, w związku z czym utworzę taką belkę od razu na miejscu. I teraz za pomocą narzędzia przytnij, wydłuż do narożnika, czyli trim, przyciąłem do tego narożnika. Następnie mam wszędzie, widzę, że są rdzenie, więc już będę używał przytnij, wydłuż pojedynczy element. Najpierw do lica tej ściany. Tutaj TR, bo mieliśmy narożnik. O! I tutaj mamy ciekawą sytuację, bo pasuje nam ustawić nie zezwalaj na połączenie, żeby program nie ciągnął nam tej belki. To, co stało się nam na ekranie przed chwilą. Więc ja to przycinam, a Wy pewnie oglądacie to
przyspieszonym tempie. Więc jak widzicie, mamy wstawione nasze wieńce obwodowe i myślę, że na tym skończymy ten odcinek. W kolejnym wstawimy sobie otwory i strop. Może też ściany działowe od razu na poziomie parteru i zaczniemy zabawę ze schodami, kominkami, bo później będziemy musieli tutaj powstawiać jakieś kształtki kominowe w te nasze ściany, ale to zrobimy sobie też w osobnej lekcji. Dobrze, więc jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Jak macie jakieś pytania, dajcie znać w komentarzach. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnej części.